Czy to prawda, że za 17 lat będziemy w Polsce wyburzać mieszkania, co by oznaczało, że wszyscy, którzy dzisiaj inwestują w nieruchomości, są po prostu utracjuszami, którzy nie wiedzą, co czynią? Taką prawdę przedstawia jeden z ostatnio głośno omawianych artykułów, który poruszył sporą część opinii publicznej, ale pragnę Was poinformować, że ten sam autor już po raz któryś z rzędu publikuje niemal ten sam artykuł. Czy w ogóle można wierzyć w takie prognozy, które będą za 17 lat i co się wydarzy na rynku nieruchomości za 17 lat? I o tym będzie właśnie w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie kanał nieruchomości, no to subskrybuj mój kanał. Pisz też w komentarzach, o czym chcesz audycję. Chętnie zrobimy takie audycje. Zaproszę tutaj ekspertów, tak jak do tej pory zapraszałem, i możemy rozmawiać o przyszłości rynku nieruchomości zgodnie z Waszymi sugestiami. Będzie też miło oczywiście, jeżeli będziesz wspierać nasz kanał, bo wspierający nasz kanał zawsze dostają więcej. Przechodząc do tego tematu, tej prognozy. Cały ten artykuł w zasadzie oparty jest o straszliwą prognozę demograficzną tego, co nastąpi w Polsce, ale też w ogóle w Europie za 17 lat. Zanim przejdę do omawiania tej prognozy, to chciałbym Wam uświadomić, jak to jest długi okres, 17 lat, i jak długi jest przewidywanie, jak odległa jest przewidywana przyszłość przez te 17 lat. Co może się wydarzyć w ciągu 17 lat? Berbeć, który dzisiaj jeździ w wózku, pewnie będzie zdawał maturę, ale to mało. Czy wiecie, że kariera smartfonów, większość z Was pewnie posiada smartfony, jest tak naprawdę krótsza niż 17 lat? Steve Jobs przedstawił pierwszy iPhone 16 lat temu, w 2007 roku. To jest mniej niż 17 lat. Przez ten czas była wojna w Ukrainie, nawet kilka wojen. Zmieniła się gospodarka, zmieniła się rola Polski, co znaczy w ogóle okres 17 lat. Jeżeli spojrzymy na 3 razy 17, to 3 razy 17, czyli 51 lat temu, do mojego dziadka, do domu w Warszawie przywożono węgiel furą zaprzężoną w perszerony. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, co to są perszerony, czy wiecie, jak wygląda taki wóz węglarka. Przez te okresy wiele się zmieniło. Wobec tego, co może być za 17 lat? 17 lat temu, w 2006 roku, była podobno największa skala emigracji wyjazdów z Polski. I tutaj od razu wracamy do tej prognozy, bo ta cała prognoza oparta jest na takim liniowym rozwoju. Przewidujemy, że ludność Polski będzie stale spadać, że my się starzejemy, że w ogóle społeczeństwo polskie wymiera. No to zastanówmy się, jaki jest bilans emigracji Polaków za granicę? Czy ich wyjeżdża, czy też są ludzie, którzy wracają do Polski? Jak powiedziałem, 17 lat temu, w 2006, była największa fala emigracji. Od mniej więcej 2015 roku widzimy, że ludzie zaczynają wracać do Polski, chociaż od razu też powiem, że wszyscy profesorowie od demografii narzekają na to, że dane statystyczne o migracjach ludności są w Polsce bardzo niepewne. Zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie to zliczanie migracji ludności jest trudne z uwagi na panujące tutaj przepisy. Niemniej jednak zależy oczywiście, kto publikuje, bo wiele artykułów jest obciążonych również poglądami politycznymi. W tej chwili widzimy powroty do Polski. Co więcej, widzimy napływ imigrantów do Polski z zagranicy. I wcale tu nie chodzi o tych tak popularnych, zawsze wymienianych Ukraińców. Według danych ZUS-u w Polsce oficjalnie pracuje już ponad 1 060 000 cudzoziemców.
i ta liczba cały czas rośnie, pracujących cudzoziemców. I oczywiście dominującą nacją są Ukraińcy, ale nie tylko. Ostatnio widać potężny napływ, zdaniem GUS-u, pracowników z Azji. I tak jak kiedyś tutaj było z Azji najwięcej Gruzinów, no to teraz widać potężny napływ Hindusów, Nepalczyków i tak dalej. Takich oryginalnych nacji. Zresztą akurat mieszkając w Warszawie nie mam trudności, żeby spotykać coraz więcej osób, które na już gołym okiem widać, że nie są rdzennymi mieszkańcami Polski czy też Europy. I to nas na pewno ubogaca, ten napływ ludzi do Polski i staje się coraz większy. Dlaczego? Bo Polska, według nawet właśnie demografów, z kraju, z którego wyjeżdżano, stała się krajem, do którego ludzie przyjeżdżają i niezależnie od naszych poglądów politycznych, czy nam się to podoba, czy nie, to dla niektórych narodów jesteśmy lepszym miejscem do życia niż ich własny kraj. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce na przykład dość łatwo jest podjąć pracę. Cudzoziemcy nie mają tak wielkich barier jak w wielu innych krajach z uzyskaniem pracy. I ci, którzy chcą utrzymywać się z pracy, po prostu do Polski przyjeżdżają. Dlatego w tym artykule, który mówi o nieruchomościach i o upadku tego rynku, to już pierwsze założenie, które bazuje na takim liniowym spadku, liniowym rozwoju, że coraz będzie nas mniej i będziemy wymierali jako społeczeństwo, to już to pierwsze fundamentalne założenie zostaje zaburzone. Bo może się okazać, że przez te 17 lat ta imigracja do Polski pokryje ubytek, nazwijmy to w cudzysłowie, rdzennej ludności Polski, a oni gdzieś muszą mieszkać. I to jest, powiem tak szczerze, dość prawdopodobne. Ponadto, owszem, tutaj w tym artykule jest też napisane, że obecne tempo budownictwa, no to po prostu sprawi, że ta luka mieszkaniowa, która w zasadzie według autora nie istnieje już teraz, to jeżeli nawet by istniała, to zostanie zasypana, bo osiągniemy poziomy 480 mieszkań na 1000 ludności. To może być prawda, ale też nie do końca musi. Dlaczego? Dlatego, że autor może zapomniał o jednej podstawowej rzeczy. Nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, są nieruchome. I to, że w bilansie krajowym jakaś ilość mieszkań, jakaś ilość nieruchomości może nam się bilansować z liczbą ludności, to wcale nie znaczy, że te mieszkania będą stały tam, gdzie ich oczekujemy, tam, gdzie chcemy w nich mieszkać. Przecież gołym okiem widać w tej chwili taki proces migracji z jednych części kraju do drugich. Przenosimy się za pracą, ale czy w ciągu 17 lat ta nasza praca będzie się koncentrowała w tych miastach, które dzisiaj są popularne? A może wszystko się zmieni? Tego nie wiemy. Przypominam, 17 lat temu nie było smartfonów. Przez te 17 lat wydarzyła się pandemia, o której nikt w ogóle nie myślał. Wydarzył się kryzys. I ja pamiętam taki artykuł w 2008 roku w znanym dzienniku, dość popularny dziennikarz, mieniący się ekspertem nieruchomości, napisał artykuł pod tytułem „Kupuj teraz, bo taniej już nie będzie”. Kilka dni później wybuchł kryzys Lehman Brothers i tak naprawdę to te mieszkania w nominalnych cenach, licząc tak średnio, czyli tak statystycznie, to jak spadły w 2008, to może w 2018-2019 doszły nominalnie do tych samych poziomów. A jeśli uwzględnimy inflację, to po takiej górce być może teraz te mieszkania są nawet gdzieniegdzie tańsze niż w 2008 roku. Tak to wynika. Rynek jest cykliczny. To, co jest pewne,
to zmienność w naszym życiu. Nie możemy mówić, że za 17 lat będziemy liniowo zmierzali w jakimś kierunku. Jest to jeden ze scenariuszy, ale to nie jest taki stuprocentowy scenariusz. Wobec tego, jeżeli inwestujecie w nieruchomości, to pamiętajcie o jednej zasadzie, że o cenie tych nieruchomości decyduje głównie ich lokalizacja. I jeżeli chcecie inwestować, to warto jest inwestować w lokalizacjach perspektywicznych. A jakie są lokalizacje perspektywiczne? No to musicie już sami ocenić, bo może się okazać, że ludzie nadal będą mieli tendencję do koncentrowania się w tych głównych, dużych miastach, ale może się też okazać, że jednak ta praca online będzie się rozwijała i nastąpi decentralizacja. Tym bardziej, że na przykład w ogóle w rozwoju ludzkości musimy pamiętać, że mamy do czynienia z wypieraniem czynnika ludzkiego z fazy produkcji. W fabrykach w większości już pracują roboty. Informatyka również wielu ludzi eliminuje z pracy lub też wymusza na nich zmianę pracy. Coraz więcej ludzi będzie pewnie znajdowało czy szukało pracy w takich usługach, których nie da się łatwo poddać działaniu sztucznej inteligencji. I po prostu być może wtedy będziemy chcieli pracować jednak bliżej siebie. Przewidywanie przyszłości jest trudne, bo ja tutaj powiedziałem o samych zmianach technologicznych, ale patrzcie, mamy zmiany klimatu i południe Europy w tej chwili staje się dość ciężkim miejscem do mieszkania, jeżeli temperatury zaczynają tam regularnie przekraczać 40 stopni. Kto wie, czy nie będziemy mieli do czynienia z eksodusem nie tylko z Azji do Polski, ale również z południa Europy do Polski. To wszystko jest możliwe. Perspektywa 17 lat to jest naprawdę ogromna perspektywa, a 3 razy 17 to już Wam pokazałem. 3 razy 17, 51 lat. W tym czasie upadł Związek Radziecki, w Polsce zmienił się system polityczny, zginęły wypożyczalnie kaset wideo i płyt wideo. Zresztą one chyba w 2006 i 2007 roku jeszcze istniały, czyli zginęły w ostatnich 17 latach. Patrzcie, powiedziałem chyba, bo ja już nie pamiętam, kiedy widziałem ostatnią wypożyczalnię wideo. Tak zmienia się nasze życie. Prognozy tego, co będzie za 17 lat, są fajne, bo mogą wzbudzać sensacje, a nikt za te 17 lat zapewne nie będzie pamiętał tego artykułu z Business Insidera. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz tutaj działać też jako inwestor lub jako pośrednik, zapraszam na szkolenia na Cement24.pl. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, dzielenia się w komentarzach uwagami o tym, co się dzieje na rynku, pisania nam również sugestii nowych tematów. No i oczywiście zapraszam do wspierania, bo wspierający, link na dole do tego, co dostają, a zawsze dostają więcej. Cześć, trzymajcie się.